O, Gieksa, patrzcie. Chyba na jakiś mecz jedzie. JKH GKS Jastrzębie. Co ja chciałem mówić? Aha. No i niestety nierentowność i nieopłacalność kolei w latach 90. Zmusiło to tutaj do zamknięcia tutaj tej linii i odcięcia Jastrzębia Zdroju od całej Polski linią kolejową. Zobaczcie. Ostatni raz tutaj w tym miejscu przejeżdżał pociąg osobowy w 2001 roku. Aczkolwiek to był taki przejazd symboliczny, bo już lata wcześniej tutaj po prostu ta kolej, tak powiedzmy, naturalnie umierała, bo nie było coraz mniej połączeń, trakcje nie remontowali, tutaj już było wszystko w opłakanym miejscu. Idziemy teraz do miejsca, gdzie był kiedyś dworzec. Jest to miejsce tutaj dworca, którego już nie ma, ale powiem wam szczerze, że tutaj trudno mi tutaj właśnie umiejscowić tutaj, gdzie dokładnie ten dworzec był, bo zburzyli go parę lat temu, ale roślinność tutaj chyba dobra gleba jest, bo zobaczcie, jak już tutaj drzewka porosły. Ale to gdzieś było tutaj, tu był właśnie gdzieś ten stary dworzec. Są tutaj jeszcze pozostałości po peronach. Tutaj jakiś stary kwietnik. De facto jakby ktoś tutaj go wyrwał i w mieście postawił ten kwietnik, że to był z PKP, kwiaty nasadził. Byłoby coś fajnego, nie? Zawsze to jakaś historia jest. Powiem wam szczerze, że dziwię się, że tutaj właśnie to przewrócili ten dworzec PKP. Ja wiem, że tutaj chyba był pożar, bo tutaj żule chodziły różne i dużo rzeczy się tutaj działo. Ale ten budynek został zostawiony sam sobie, a lokalizacja tutaj tego budynku jest naprawdę, tej działki jest świetna. Także myślę, że tutaj został zmarnowany potencjał tego budynku. No i już niestety, który był z 1911 roku, można powiedzieć, że to był zabytek, a miasto czy tam PKP pozwoliło to zniszczyć dokładnie, a mogłoby być coś fajnego tutaj stworzyć. A tutaj właśnie z tego miejsca chciałbym zaapelować do Urzędu Miasta, żeby tą wieżę ciśnień odrestaurować, która jest de facto zabytkiem, bo jest z 1911 roku bodajże, żeby nie podzieliła losu starego dworca i tych innych budynków, bo jest czas jeszcze i szansa tutaj, żeby ją fajnie, tą wieżę ciśnień odrestaurować, wrócić do tego miejsca, jakie ona była kiedyś. Można byłoby tu robić wycieczki. Fajne miejsce, fajna działka, dobrze skomunikowana przy drodze. Także nie pozwólmy tej wieży po prostu zginąć. A tutaj taka ciekawostka. Tu się mieścił pierwszy bar w Jastrzębiu Zdroju, ale niestety już kilkadziesiąt lat jest zamknięty. Ludzie podróżni wychodzący z PKP z dworca od razu sobie mogli nalać piweczka albo czekać, pijąc piwo, czekać sobie na swój pociąg. Także fajnie, nie? Jest to jeden z 4 budynków, które się jeszcze zostały dworcowych w Jastrzębiu. Tutaj właśnie ten Jastrzębie Górne. Jest jeszcze budynek w Moszczenicy. Jest jeszcze budynek na Bziu. Jest jeszcze budynek w Ruptawie.
który ten w Ruptawie troszeczkę odbiega od tutaj tej, powiedzmy, architektury, bo jest taki kwadraciak, ale te budynki no mi się bardzo podobają. I tak jak mówiłem, historia miasta jest tutaj niedawna, bo Jastrzębie jest, powiedzmy, stosunkowo młodym miastem i powinniśmy sobie takie właśnie naszą historię tutaj pielęgnować, chociaż jeden dworzec zrobić taki jak był, otworzyć peron, ten budynek fajny zrobić, tak jak to kiedyś było, i wpuścić tu jakąś firmę, jakieś kosmetyczki, jakieś przedszkole, cokolwiek, żeby tutaj sobie tutaj, powiedzmy sobie, tutaj rządzili, a budynek jako tako by się odstał, bo oni by to, powiedzmy, remontowali i o to sobie dbali, bo działka jest bardzo świetnym miejscu usytuowana, także piłeczka po miasta stronie lub po jakichś właśnie przedsiębiorcach. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo PKP to jest taki beton. Oni swojego terenu nie sprzedawają, jedynie dzierżawią za grube pieniądze. Chcą grube pieniądze, a mają ruiny. Ale powinno to być jakoś właśnie wynegocjowane, bo to jednak jest na terenie miasta Jastrzębie, czyli miasto Jastrzębie powinno mieć jak najwięcej do powiedzenia w tym temacie. A niestety, zobaczcie, gnuśnieje to. O, jeszcze księżyc jest, albo już jest, bo jest godzina 14:23. W końcu mamy luty. No i dobra, spróbujemy znaleźć ten dworzec PKP na Bziu, bo nigdy tam nie byłem. Także zobaczymy, czy mi się to uda zrobić. I słuchajcie, udało mi się bardzo szybko odnaleźć ten dworzec na Bziu PKP z pomocą mojego kolegi, bo spytałem się, gdzie by tu mógłby być ten dworzec PKP. On mówi, a może tam. I faktycznie trafiłem, powiedzmy, za pierwszym razem. Nigdy tu nie byłem. I zobaczcie, tak to wygląda. Też jest bardzo fajnie zachowany jeszcze. Aczkolwiek tutaj jest taka niespodzianka, bo ten budynek też jest zabezpieczony różnymi rzeczami, żeby tam do niego nie wchodzić. Ale niestety tu się coś działo i są tu otwory, przez które można wejść i ten budynek de facto zwiedzić. No ale trochę mam pietra, bo mówię, kurde, kogo tu mogę spotkać w tym budynku? Zobaczcie, on jest naprawdę bardzo duży. Powiedzmy, że ma pierwsze piętro i drugie piętro poddasze. Ale zobaczcie, że ja się tu nie muszę włamywać do niego, bo tutaj jest normalnie otwarte. Pościągane są te... Ja tego nie zrobiłem. Nie miałbym jak, od razu mówię z góry. Ale zobaczcie, jest to miejsce bardzo fajnie też zachowane jeszcze. Bardzo fajny dojazd tu jest, bardzo blisko drogi. Także... O, jeszcze są jeszcze pozostałości po peronach. Także co? Spróbujemy tam wejść. Halo? Jest tu ktoś? Halo? Chcę tylko tutaj to zwiedzić. O, weszliśmy do środka. Ale znacznie ta lampka słabo jakoś świeci. A jakoś słabo świeci ta lampka. O. No dobra. Weszliśmy do środka i popatrzymy, co tutaj jest ciekawego. Aha. Patrzcie, ja mówię, słabo świeci ta lampka. A ja po prostu słonecznych okularów
ściągłem, ale to nie są zwykłe słoneczne okulary, to są okulary zdrowotne, które też są słonecznymi. No dobra, tu jest jakieś pomieszczenie zaślepione. Schody prowadzą do góry. Chciałbym zobaczyć okienko kasowe. Może uda mi się zobaczyć miejsce, z którego sprzedawali bilety. Barierki, wszystko powycinane, oddane na złom. Ale lamperia jest stara. Sama po prostu odchodzi sobie od ściany. Patrzcie, jakie stare przełączniki. Takich już chyba się nie stosuje. Ale budynek bardzo dobrze zachowany. Nic nie jest pozalewane, powiedzmy, to chyba dach jest w dobrej kondycji. Patrzcie, jakie grube ściany są. Drzwi zachowane. Także... Halo? No dobrze, nie ma tu nikogo. O, patrzcie, piec węglowy. O, a tutaj coś współczesnego bardzo. Nasi tu byli. 07. O, a tutaj jakieś pomieszczenie. To ja już jestem tak wysoko na dachu? Cyk. No i dobra. Tu jakieś drzwi z okienkiem. Nie wiem, może tu coś... Jakiś skarbiec był, albo co? Dobra, idziemy dalej. Tutaj piec. W każdym pomieszczeniu był taki piec węglowy, bo taki piec węglowy ogrzewał jedno pomieszczenie. Tutaj łazienka. Wszystko zdewastowane. No i dobra, idziemy na dół. Do góry jeszcze, bo tutaj niby był ten szczyt. Niby strych, ale tu jakieś pomieszczenie. Aha, tu też jest takie właśnie pomieszczenie. Poddaszowe. Bo ten dach jest taki właśnie bardzo skośny. O, teraz dopiero idziemy do szczytu. Gazety współczesne, książki. A, tutaj już też nic nie ma. Jakieś zeszyty. Dobra, tu nie będziemy wchodzić już dalej. Ale wszystko jest, bym powiedział, w bardzo dobrym stanie. Wyremontować to, wsadzić parę milionów. I jest bardzo fajny budynek. Nic nie jest popękane. Zobaczcie, bo niby Jastrzębie szkody górnicze. A ten budynek na pewno stoi tu już... O Jezu. Na pewno tam od... sprzed wojny jeszcze. Nie wiadomo, właśnie może ten budynek jeszcze stawiał nasz budowniczy, który stworzył uzdrowisko. Czyli Witczak. Bo on sprowadził kolej do Jastrzębia i to uzdrowisko właśnie wybuchło. Bo wszyscy zaczęli przyjeżdżać koleją. Łatwość w transporcie zrobiła to, że uzdrowisko zaczęło być bardzo popularne. Aha, no i co? No i tutaj jestem tak jakby w jednej części? Czy co? Tutaj jest jakaś piwnica, tam nie idę. Tutaj jakaś tylko komórka. Także co? Gdzie tutaj sprzedawali te... Gdzie tutaj sprzedawali te bilety? Ja tu chodziłem po tym? I tu? Dobra, obejdziemy z drugiej strony, bo tam też chyba
można było wejść do tego budynku. Halo? O, jest. Jest to, co szukałem. Halo, ja chcę tylko pooglądać. O, jest to. Jest to miejsce, co chciałem zobaczyć. Kasa biletowa. Jest. Patrzcie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I co tutaj te panie miały? Miały tu zlew. Tu sobie siedziała ta pani i sprzedawała bilety. Szkoda, że nie ma tego takiego urządzenia, które tam odbija się te takie śmieszne bileciki małe brązowe. Jakby to urządzenie tutaj było, to by było normalnie coś. Normalnie sztos. O, tutaj jest następna kasa biletowa. Zostały te piece. Patrzcie. Czy takiego pieca nie szłoby gdzieś tam przenieść? Na przykład do jakiegoś muzeum lub coś takiego. W parku robią coś takiego u nas. Jeżeli by tu miało oczywiście nic nie być, nie? Ale to jest normalnie historia tego wszystkiego. A zobacz, jest tutaj ta kasa biletowa. No i dobra. No widzicie, tych piecy jest więcej. Tutaj... O, tutaj jest pomieszczenie jakieś. Tutaj może właśnie była ta poczekalnia, której szukałem. No, okna duże na peron, żeby było widać. Pamiętacie te łuczniki? Tego się już nie stosuje też, nie? Jest piec tutaj. A widzę, że są jakieś tu imprezy. No i dobra, WC. No i tutaj nic nie ma za bardzo. Jastrzębie Zdrój, Moszczenica. Jest to najlepiej zachowany dworzec PKP. Z tej uwagi, że była tutaj firma budowlana, która dbała o ten budynek. Teraz znajduje się tutaj klub motocyklowy. Chyba do niedawna tutaj jeszcze działał. I dbał o ten budynek i dlatego właśnie jest najlepiej to zachowany ten budynek. Bo w środku powiedzmy trochę tam remontowany i tak dalej. I zobaczcie, jest najlepiej zabezpieczony. Ogólnie ładnie wkoło tego budynku tutaj jest. W tamtym budynku teraz chyba jakaś firma budowlana siedzi też, bo są okna. Ale było bar tutaj i też oni dbali o te budynki. Także widzicie, wystarczy wpuścić jakieś właśnie przedsiębiorstwa, jakichś przedsiębiorców, niekoniecznie dużych, żeby za tak zwaną może złotówkę dzierżawić im te miejsce, ale oni będą o to dbali i będą to szanowali, bo wiadomo, klientów przyjmują i tak dalej. Także myślę, że to jest byłaby obopólna właśnie taka korzyść z tego wszystkiego, że budynek zachowałby swój charakter i że budynek zachowywałby swój charakter, ale nie byłby dewastowany. I znalazłem ostatni dworzec zachowany z 4. Stacja Ruptawa. Zobaczcie, jak ten budynek wygląda. W ogóle nie przypomina tych wcześniejszych stacji kolejowych, które pokazywałem. Nie wiem, z którego to jest roku, ale zobaczcie, całkowicie jest odmienny. Jakby tak przechodzić koło niego, to nie wszyscy chyba by się domyślili, że tu była kiedyś stacja.
Patrzcie, jakie tu ma duże 3 bramy. Nie wiem, czy tu właśnie były jakieś remont. Może to była jakaś stacja taka remontowa. Wjeżdżały tutaj, były remontowane tutaj jakieś jednostki, jakieś lokomotywy lub coś takiego. Także jest tutaj najlepiej zachowana tutaj ta stacja, bo chyba mieści się tam jakaś firma u góry, bo są całkowicie nowe okna wprawione. Dół tak jakby jeszcze nie zagospodarowany, ale obejdźmy tą dookoła. Zobaczcie, elewacja od deszczu jest fajnie zrobiona. Chyba, że po prostu ten budynek został może przerobiony, a niegdyś wyglądał inaczej. Nie wiem tego. W każdym bądź razie, jak mówiłem, jest to jedna z ostatnich 4 stacji zachowanych w Jastrzębiu. Jest to tutaj właśnie Ruftawa, Bzie, Jastrzębie Górne i Jastrzębie Moszczenica, które tamte 3 potrzebują, powiedzmy, pomocy, jakiegoś ratunku. I ta wieża ciśnienia, o której mówiłem. Zapraszam Was do ostatniego miejsca na mojej liście. Jest to trochę miejsce nieoczekiwane. Zobaczycie sami. Gdy 90 000 ludzi w Jastrzębiu-Zdroju czeka w końcu na kolej, która jest już obiecana od długo lat, podobno ta kolej ma kosztować 700 milionów, czy tam nie chcę, coś koło tego, to tutaj w Wodzisławiu Śląskim dworzec ma się bardzo dobrze. Zobaczcie, pięknie to wygląda. I jest taka tutaj właśnie alternatywa, że można sobie korzystać właśnie z tego dworca, jeździć do całej Polski. Jest tu cieplutko, bardzo fajnie. Kasy pootwierane. Poczekanie pootwierane. Tak. O nie, jednak nie. Ale jest tu ciepło, można się schronić. Tu. No, tak nieładnie. Trochę niby są pomieszczenia, są pozamykane. Rozkład jazdy. O, same się drzwi otworzyły. Jadąc ostatnio właśnie do Zakopanego, skorzystałem z tego dworca. Bardzo fajnie to wygląda. Zazdrość, normalnie łza wokół się kręci, że nie ma czegoś takiego w Jastrzębiu-Zdroju. No ale cóż, no, takich mamy włodarzy i też Jastrzębie też chyba tak jest usytuowane troszeczkę na boku, że o tą kolej troszeczkę trudniej jest, ale w Jastrzębiu-Zdroju kolej to jest przyszłość dla miasta, bo jeśli, a już chyba iż to będzie niedługo, pozamykają te kopalnie w Jastrzębiu-Zdroju, to w Jastrzębiu to będzie po prostu dziura zabita dechami, gdzie młodzi nie będą mieli pracy i wszyscy będą musieli jeździć daleko. Teraz już dużo osób jeździ czy uczy się poza rejonami miasta, w Katowicach czy tam w innych dużych miastach i potrzebuje właśnie tej kolei. Szybko się przemieścić, szybko i przede wszystkim tanio, tak? Bo kolej no, to zapewnia, tak? Nie wszyscy mają samochody i nie wszystkich stać na samochody i jeździć tymi samochodami. A teraz co Unia Europejska będzie wprowadzać, to te auto będzie chyba coraz bardziej trudno.
bo niestety przyjdą takie czasy i Jastrzębie bez kolei po prostu się wyludni, bo nie będzie dobrej komunikacji i ludzie będą kupować gdzieś tam mieszkania będą wynajmować i będą tam, niż w Jastrzębiu. A jak będzie szybki transport ludzi z Jastrzębia do innych miast, także zostaną w tym mieście, tak? Bo jednak mają rodziny i znajomych i tak dalej. No ale niestety, czyli w Jastrzębiu kolej to jest po prostu przyszłość miasta i nikt nie powinien na tym po prostu oszczędzać, bo zobaczcie, jak tu jest ładnie. Z Jastrzębia do Wodzisławia jest 15 km, także komunikacja też jest dobra. Także jeżeli ktoś chce korzystać z pociągów, czyli dojazd do Wodzisławia autobusem i w Polskę, tak? O, zobaczcie. Tablica informacyjna, kierunek Katowice, Praga, Chałupki, Rybnik, Ostrawa, Olza. Także do Katowic i z Katowic już wszędzie. Warszawa Wschodnia nawet, o. Bochumin, Czechy, Gdynia. Także wszędzie stąd można wyjechać i Wodzisław sobie z tego korzysta. A ja póki co chcę skorzystać. O, uwielbiam te zegary. Fajnie, że to zrobili tak właśnie na taki styl, stary styl. Bo widać, że to jest wszystko nowe, ale zachowali to, tą całą strukturę tego budynku. Ale nie podobają mi się te kolce, bo te kolce służą, żeby ptaki nie siadały. Takie słabe, nie? Trochę. No, otwierają się same. Toaleta męska. Cyk, światełko, patrzcie jak ładnie. Cyk, wszędzie się zapala, czyściutko.